Dzień dobry, dziś prosto z trasy. Będziemy kontynuować temat, który poruszaliśmy wcześniej, mianowicie regenerację łożysk. Sam proces i procedurę regeneracji omawialiśmy wcześniej. Natomiast dzisiaj będziemy mieli możliwość spojrzenia na regenerację ze strony klienta. Jesteśmy w drodze do jednego z największych zakładów w Polsce, który zajmuje się recyklingiem aluminium. Zapraszamy. Co wpłynęło na decyzję, żeby zregenerować łożyska? Na pewno koszt. Na pewno koszt. Koszt naprawy tego łożyska, koszt regeneracji to jest 60% ceny nowego, przy czym producent deklaruje, że ono się niczym nie różni od oryginału, od nowego. Deklaruje tą samą żywotność, deklaruje te same parametry, co nowe łożysko. Powiedz mi, skąd wziął się w ogóle pomysł na regenerację? Pomysł na regenerację powstał faktycznie wcześniej, ale odpowiedź dostaliśmy właśnie na seminariach, które organizowało Margo. Tam spotkaliśmy specjalistów z grupy SKF, z firmy SKF, którzy nam od razu powiedzieli, że tak, łożyska tego typu nadają się do regeneracji, bo wiadomo, że jakichś takich małych łożysk to nie jest opłacalne, ale od jakiegoś tam typu szeregu wzwyż jest to już możliwe. To łożysko jak najbardziej mieści się w tych widełkach, że da się to regenerować, jest to opłacalne. No i po tym właśnie była decyzja, że wysyłamy te łożysko do Austrii, no i tam będzie po prostu regenerowane. Fajne też było to, że diagnoza, czy jak to powiedzieć, weryfikacja była darmowa. Podczas weryfikacji wszystko okazało się, że jest ok, nie ma żadnych pęknięć, te elementy nie są nadmiernie zużyte, więc po prostu nadaje się do dalszej regeneracji. To jest ten piec, na którym to łożysko, które było w regeneracji, pracowało przez 4 lata. Czyli to jest normalna jego praca, piec musi się non-stop obracać, czyli to łożysko musi pracować. Znaczy, z Waszej perspektywy na pewno nie możecie sobie pozwolić na producenta gorszej jakości. Z tego, co mówisz, to skupiacie się tylko na producentach premium. W tym przypadku to jest SKF, tak? Tak. Producent tego pieca BART zastosował łożysko typu SKF i nie chcieliśmy eksperymentować. Wiemy, że to jest sprawdzone, bo te 4 lata pracy to udowodniły, że te 4 lata to jest dobry wynik. Więc generalnie to jest to miejsce, w którym mamy zamontowane to łożysko. Nazywamy go łożyskiem głównym pieca, bo na nim opiera się cały ciężar, kolokwialnie mówiąc, beczki. To łożysko pracuje w różnych położeniach. Na razie piec jest ustawiony teraz w pozycji remontowej, gdzie piec jest ustawiony horyzontalnie, więc cała praca jest teraz w pionie, ale normalnie ten piec ląduje na dół, siada na podporach. Wtedy to łożysko nie pracuje horyzontalnie. I też druga opcja jest taka, kiedy piec jest ustawiony jest do wylewu, więc to łożysko pracuje w różnych pozycjach. A to regenerowane będziecie tutaj zakładali na tym piecu czy na tamtym? Zgodnie z, że tak powiem, z logiką, to prawdopodobnie będzie wcześniej do wymiany, no bo pracuje już od roku. Na drugim piecu nowo budowanym jest różnica roku czasu, więc teoretycznie mamy rok znowu, żeby sobie to łożysko zregenerować, żeby dało się je mieć gotowe w obudowie, żeby dało się tu bezpośrednio zamocować i wymienić. Normalnie na pancerzu pieca jest gdzieś 100-150 stopni, więc też temperatura na niego działa. Też się mu nic nie dzieje, no po prostu chcę podkreślić to, że to łożysko tutaj nie ma lekkiej pracy. Margo to 30 lat doświadczenia. Wspieramy polski przemysł, oferując bardzo szerokie portfolio produktów, które pozwala nam dopasować się do indywidualnych potrzeb klienta i wspierać go na każdym etapie. Regeneracja łożysk to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także czasu. Jest to również krok ku świadomej ekologii. Zużywamy mniej stali, energii, przez co emitujemy mniej CO2 do atmosfery. Regenerować możemy łożyska baryłkowe, stożkowe, walcowe. Dzięki współpracy z producentami premium jesteśmy w stanie przedstawić Państwu najlepszą ofertę. Po pełne portfolio produktów zapraszamy na stronę www.margo24.pl.